Szanowni Państwo, kolejny duet przed nami. Sopranistka Justyna Hill i Rosalia Kierc, pianistka. Bardzo niewiele osób do nas przyjechało właśnie w takiej konfiguracji. Większość wybrała akompaniatora danego przez konkurs, więc też widząc Panie na scenie, widziałem Panie i dzisiaj w konkursie pieśni i wczoraj podczas drugiego etapu, mam wrażenie, że naprawdę jest między Paniami niesamowita chemia, że jakoś tak zupełnie niesamowicie współgracie ze sobą i współgracie z utworem i że twarze obydwu pań wyrażają emocje, które są w utworze. Więc chciałem zapytać, dlaczego się zdecydowałyście przyjechać razem i jak pracujecie nad danym utworem, kiedy się do niego przygotowujecie? Po pierwsze, jest mi ogromnie miło to słyszeć, bardzo dziękujemy. My razem pracujemy już 3 lata. Pomaga również fakt, że jesteśmy dosyć blisko w życiu prywatnym, ponieważ się przyjaźnimy. Pracujemy w ten sposób, że zawsze próbujemy wyjść od słowa, od kontekstu historycznego. No i po prostu obie jesteśmy równie zaangażowane we wszystko, co robimy. Mhm. Mamy też to ogromne szczęście, że lubimy podobną muzykę. Podobnie podchodzimy do sztuki i nie wiem, dla mnie osobiście to jest sama przyjemność przebywać z Justyną i jako muzykiem i człowiekiem, więc A współpraca idzie gładko. skoro mówicie, że dla was jest bardzo ważne to analizowanie tego, co śpiewacie, co wykonujecie, jak dokonałyście selekcji materiału na konkurs? Jeśli chodzi o cykl pieśni, pierwszą pieśń z tego cyklu, czyli Modlitwę, znalazłam czystym przypadkiem, ale o tyle mi się spodobała, że zaczęłam po prostu poszukiwać dalej. I okazało się, że ten cykl w całości jest o tyle nietypowy, ponieważ każda jedna pieśń ma kompletnie inny wyraz, ale jest też... No, zakochałyśmy się w nim tak naprawdę. Jest już to nasze kolejne wykonanie całości tego cyklu, także no też to jest ogromna radość, ponieważ wykonujemy piękne dzieło. Powiedzmy tutaj dla tych, którzy może nie słyszeli wykonania, że to pieśni Szymona Laksa, 5 pieśni do słów Juliana Tuwima, a wczorajszy repertuar, bo on był bardzo, bardzo zróżnicowany, bo tutaj się pojawił fragment opery Marka Adamo do Małych Kobietek. Był tutaj Mieczysław Weinberg, z tego co pamiętam, więc no i Stanisław Moniuszko też był. Bardzo różne rzeczy. I zacznę może od tych Małych Kobietek, bo to jest oczywiście utwór współczesny. Drugi etap wymaga utworu współczesnego. To znowu taki utwór, który jest naprawdę nowy, końcówka lat 90. I utwór no zupełnie jednak mało znany w Polsce. Książka znana, filmy znane, ale opera nie do końca. A również niezwykłe było to takie bardzo emocjonujące wykonanie. Dlaczego akurat na ten utwór padło? Bardzo jest poruszająca dla mnie historia mojej bohaterki, znaczy bohaterki, której arię śpiewałam wczoraj, czyli Beth. Ona ma młodszą siostrę i właśnie do swojej siostry wyśpiewuje fakt, że nie martw się, siostro, o mnie, wszystko będzie dobrze, pocieszając ją, gdzie tak naprawdę ona za chwileczkę odejdzie z tego świata. I jest to również napisane w tak piękny, wysublimowany sposób, który Rosalia przecudnie ujęła, że to też była aria, którą od razu wiedziałam, że po prostu to będzie nasz utwór. Wydaje mi się też, że jest mało oper i w ogóle mało arii, które traktują o siostrzanej miłości. Jest to na tyle nietypowy temat i temat, do którego my też osobiście możemy się łatwiej odnieść, wydaje mi się, zwłaszcza we współczesnym świecie. To, jak to jest zaprezentowane, mimo że historia Małych Kobietek już ma swoje lata, to mimo wszystko ta opera trochę je uwspółcześnia. I muzyka jest na tyle sprytnie napisana, że nie przeszkadza w historii, ale jej bardzo pomaga. I wydaje mi się, że to jest wyjątkowa aria i bardzo się cieszę, że mogłyśmy ją przygotować. A jeśli chodzi o polski język, śpiewanie po polsku, jak pani się w tym czuje i jak odnajduje się pani też właśnie w Moniuszce? Język polski to mój rodzimy język, więc jest to najbardziej prawdziwe dla mnie. Nie wymaga to ode mnie większej pracy, źle to powiedziałam, przychodzi mi to naturalnie. Każda emocja jest bezpośrednio powiązana ze słowem, także
oczywiście jest to dla mnie bardzo duże przeżycie też śpiewać w swoim własnym języku. A kiedy przygotowujecie utwór, no to oczywiście, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia na przykład z fragmentem opery, no to trzeba w jakiś sposób tę muzykę z orkiestrowej przemienić właśnie na tą wersję z fortepianem. Jak pani tutaj jakby dokonuje takiej analizy materiału, żeby wybrać czy znaleźć taki odpowiedni klucz do danego utworu? Wydaje mi się, że do każdego stylu opery trzeba podejść trochę inaczej, do każdego zespołu instrumentalnego, który znajduje się w operze, trzeba podejść trochę inaczej. Wiadomo, że są pewne ograniczenia, jeśli chodzi o fortepian. Nie możemy być orkiestrą, mimo że jesteśmy największym, najpotężniejszym instrumentem. Wydaje mi się, że musimy do tego podejść realistycznie. Jesteśmy fortepianem i musimy to zagrać w sposób pianistyczny, ale musimy też pamiętać o zmianach koloru, o pewnej trójwymiarowości dźwięku, o zmianach w artykulacji. Takich rzeczach, o których nie musimy myśleć, gdy gramy inną muzykę kameralną. To jest świetna zabawa, szczerze mówiąc, nawet jeśli wyciągi czasami nie są zbyt wygodne. Ponieważ się znacie, się przyjaźnicie, mówicie o tym, to co najbardziej to, że znacie się prywatnie, znacie się dobrze, czym różni się taka praca? Gdyby na przykład pani dostała pianistę zewnętrznego z konkursu, to co tutaj jest największą wartością tego, że tak dobrze się znacie? Jak myślicie, co idzie wam dzięki temu najłatwiej? Akurat tutaj na tym konkursie bym się nie martwiła, ponieważ pianiści konkursowi na konkursie Adesari są absolutnie znakomici, ale fakt, że repertuar mamy już przygotowany, a jeżeli mamy go przygotować, mamy tak naprawdę nieograniczoną ilość prób, to jest zdecydowanie bardzo pomocne. To jest komfort dla obu stron, wydaje mi się. To możemy się porozumiewać bez słów, bo wiemy, ja wiem, jak Justyna śpiewa, Justyna wie, jak ja gram. Po prostu wie, że ja jestem wsparciem dla niej i nie, że to jest przewidywalne w jakikolwiek sposób, bo każde wykonanie jest inne, ale to daje komfort, którego nie da się opisać. A jaki jest, tak gdyby próbować to wytłumaczyć dla ludzi, którzy nie za bardzo się orientują w pewnych smaczkach, co może się, w jaki sposób panie sobie pomagają już w trakcie wykonania? Jakby poza przygotowaniami na pewno jest coś nieoczekiwanego, coś, co czasami się wydarzy, na przykład jakieś małe obschnięcie. W jaki sposób można na przykład pianistka pomagać śpiewaczce już na scenie? Odpowiedź jest bardzo prosta. Po prostu słucham. Po prostu słucham, reaguję. Ja wiem, że cokolwiek się nie wydarzy, to da się naprawić. To naprawdę, ja mam nuty, ja jestem przygotowana. Zresztą Justyna też jest zawsze przygotowana, gdyby się coś zdarzyło. No, nie zdarzyło się, ale gdyby się coś zdarzyło, zawsze wiemy, że może taka opcja się wydarzyć. Absolutnie to jest naturalne, że wypadki się zdarzają, ale nawet jeśli chodzi o nieprzewidywalne aspekty, które nie są błędami, słyszymy to w oddechu, słyszymy to w emocji, słyszymy to w sposobie, w jakim śpiewaczka lub śpiewak, nie wiem, wyrażają emocje. To jest coś, co jest niepowtarzalne dla każdego wykonania i pianista, czując to, zwłaszcza w takim komfortowej sytuacji jak ja, że gram tylko z jedną śpiewaczką, pianista, czując to, po prostu też próbuje się wpasować w tę emocję, którą śpiewak wyraża. A u pani, co dla pani jest takie najcenniejsze w pomocy pianistki? Właśnie to przeświadczenie, że cokolwiek by się nie wydarzyło, ja wiem, że Rosalia zawsze mnie przysłowiowo złapie. Wiesz, Rosalia jest bardzo sugestywnym muzykiem i bardzo dobrze się znamy, tak jak już wspominałyśmy, z każdego muzycznego kąta, więc jakoś tak tu zwykle idzie bardzo razem. W trzecim etapie, jeśli pani się w nim pojawi, czego oczywiście życzymy, pojawia się orkiestra. To jest zupełnie inny rodzaj śpiewania. Co jest tutaj ekscytującego, a czego pani się obawia? No, ekscytujące jest na pewno to, że jest to bardzo duży organ wykonawczy, więc jest to zdecydowanie też inna forma. Jestem po prostu podekscytowana, ponieważ będę wykonywać cudowny program, który również mogłam już wcześniej wykonywać z orkiestrą, jeżeli doszłoby do trzeciego etapu. No i oczywiście będę za Rosalią bardzo tęsknić. I ostatnie pytanie, które chciałem zadać, bo tak jak mówiłem na początku, bardzo wyrazisty jest taki dramatyczny aspekt waszych wystąpień. Chciałem zapytać też o to, w jaki sposób równoważyć kwestie techniczne
z kwestiami dramatycznymi, bo czasami one mogą iść ze sobą w parze, ale być może czasami przeszkadzają, bo na konkursie trzeba pokazać swoje umiejętności techniczne, warsztatowe, a jednocześnie jakby właśnie też ten aspekt osobowości, psychologii postaci. Jak pani sobie radzi, czy jak panie sobie radzą z godzeniem tych dwóch rzeczy? To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ to jest jeden z najtrudniejszych aspektów dla mnie prywatnie. Wydaje mi się, że w każdym, nawet najbardziej emocjonalnie wycieńczającym momencie, na przykład w arii Halki z 4. aktu, trzeba troszeczkę spojrzeć na siebie jak na marionetkę. Nie wiem, czy ma to sens, ale żeby aparat pozostał spokojny, a emocje były tylko, wychodziły z wnętrza, ale wbrew pozorom, żeby jednak zostały powierzchowne. Ponieważ przy każdym stresie to wpływa na nasz oddech, to wpływa na vibrato, na drżenie. To jest to bardzo trudne, żeby aparat pozostał spokojny. Dla pianistów sprawa jest trochę prostsza, bo nasze emocje nie wpływają aż tak na technikę. Ale na pewno jest coś takiego, że wiemy, gdzie możemy sobie pozwolić na coś, a wiemy, gdzie absolutnie nie możemy. Chociażby dlatego, że wiem, że muszę absolutnie słuchać, nie mogę się oddawać zbytnio dramatyzmowi sytuacji. Ale wydaje mi się, że dla nas to jest po prostu dość... Nie wiem, to jest dość proste, wiedzieć, gdzie możemy jakby pozwolić sobie na emocje, a gdzie nie. To są tak samo techniczne sprawy, że musimy być trochę bardziej precyzyjni, ale z drugiej strony wiem, że na pewno, nawet jeśli to jest konkurs, a nie koncert, taka emocja pomaga słuchaczowi. Nie gramy tylko dla komisji, gramy też dla ludzi, którzy nie będą nas oceniać, tylko chcą po prostu czegoś doświadczyć. Więc też trzeba o tym pamiętać, żeby wyrażać sobą sztukę zawsze, niezależnie od okoliczności. Bardzo w takim razie dziękuję. Życzę teraz odpoczynku, no i oczywiście powodzenia w kolejnym etapie, jeśli się uda. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.